dzisiejszym odcinku nietypowa trasa na Timelsjo, zamach na moje życie Kadikiem, polatamy chwilę dronem, odwiedzimy szczyt Timelsjo, oszukać przeznaczenie Marcina oraz mały challenge na paski strachu. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku ruszamy z miejscowości Święty Leonard w stronę Timelsjo, taką nietypową drogą via Pian Largo. Dalej ruszamy sobie już na szczyt Timelsjo, a przebijamy się na drogę 186 po stronie austriackiej. Następnie jedziemy na drogę 171, wracamy sobie drogami lokalnymi w kierunku 180 i do miejscowości Splis, gdzie mamy nocleg. A ja będę przekazywał Dobra. Dobrze wyszło. Dobrze wyszło. Dobrze wyszło. Kurwa, ale akurat wyszło. Akurat wyszło. Ej, nie gazuj, bo tam dzieciak śpi w samochodzie, ej. Dzień dobry internecie. Wracamy na alpejskie szlaki, a dzisiaj nie będzie to byle jaki odcinek. Startujemy z malowniczego Saint Leonhard, czyli tak naprawdę świętego Leonarda, gdzie zostawiliśmy Was ostatnio i od razu lecimy w kierunku Timelsjo. Ale nie taką zwykłą drogą, o nie. Zbyt prosta. Dzisiaj bierzemy na celownik Via Pian Largo. Trasę tak wąską, że chwilami zastanawia się, czy to jeszcze droga, czy już ścieżka rowerowa wciągnięta przez górę. Jedno jest pewne, to nie jest trasa dla początkujących. Tutaj zakręty są tak ciasne i są takie zawiki, że czasem trzeba się złożyć bardziej niż w niedzielę przymyciu okiem. A opanowanie motocykla musi być na poziomie mam to w genach. No ale widoki fajne. Z jednej strony macie skały, las, z drugiej strony macie dolinę, także super widok. Dźwięk odbijający się właśnie od tych skał, po prostu poezja. A to satysfakcja z przejazdu? No bezcenna. No to zapinamy pasy, to znaczy zapinamy kaski i jedziemy na jedną z najbardziej krętych dróg tej wyprawy. Droga Via Pian Largo, która wiedzie w kierunku Timelsjo, jak widzicie dosyć wąska droga, ciasna. Jak jadą dwa samochody, no to jeden musi się cofnąć w jakąś zatoczkę, co po chwilę są takie miejsca właśnie do wymijanek, porobione specjalne. Droga jest bardzo wymagająca, na szczęście wszędzie są jakieś tam barierki, tego typu rzeczy, więc to niebezpieczeństwo powiedzmy odchodzi, że gdzieś tam się stoczycie w dół, bo przepaście są naprawdę konkretne i to jest taka może wartość dodana do tej drogi głównej prowadzącej na Timelsjo, bo trochę więcej się widzi, a punkty są naprawdę widokowe całkiem spoko. Natomiast taka jedna sytuacja się trafiła po drodze, jak jechaliśmy za tym Kadikiem, gdzie właśnie samochód pojechał z naprzeciwka, no i on się musiał zatrzymać, ja tam podjechałem za nim, też nie za blisko, no ale nie widział, bo on sobie mnie wjechał, tam poszły klaksony, jak słyszeliście. Miał tą ciemną szybę, mógł nie widzieć, a za zakrętu jak wyjechaliśmy, to będzie się nie zorientował, że jakieś tam motocykle za nim wyjechały. No więc taka sytuacja się może też Wam przydarzyć, więc miejcie to na uwadze.
i wjeżdżamy na główną drogę prowadzącą na Timelsjo. I tutaj zaczyna się prawdziwa zabawa. Ta trasa to jak alpejski roller coaster premium. Co chwilę tunel, zakręt, serpentyna i znowu tunel. W pewnym momencie człowiek zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem nie jedzie przez katalog Najlepsze tunele Europy, wydanie specjalne. Podjazd od tej południowej strony to czysta poezja. Droga spina się coraz wyżej, każdy zakręt odsłania nowy kawałek Alp, a każdy widok mówi jedno. Zatrzymaj się, zrób zdjęcie, i jeszcze jedno, i jeszcze jedno. Ale nie, my jedziemy dalej, nie ma czasu na zdjęcia. Winkle czekają, bo robi się coraz piękniej. Asfalt idealny, serpentyny układane jakby linijką, a wokół góry, które wchodzą Ci do kasku i robią tam takie małe wow przy każdym obrocie głowy. Tutaj oddech przyspiesza nie tylko z wysokości, ale z tego, co widzisz przed sobą. Im wyżej, tym bardziej czujesz, że Timelsjo szykuje coś wyjątkowego i że każdy kolejny metr wzniesienia to krok w stronę alpejskiej petardy widokowej, a to dopiero początek. Ale miał komin, buczał jak miał rynnę z tyłu. No chociaż raz kurwa za mną czekają, nie? Chociaż raz. Kurwa, my jeszcze mamy w chuj kilometrów, nie? Ale już nie mamy jak się cofnąć, jest ta sama droga tu i tam. A przez miasto mi się nie chce jechać, wolę już tędy jeść. Szczerze. Byleby nie padało. Reszta tych. I w końcu wjeżdżamy w okolice Passo del Rombo. Miejsce, które zawsze robi wrażenie, niezależnie ile razy tu wracasz. To właśnie tutaj, po serii serpentyn i tuneli zaczyna się prawdziwa alpejska magia. Przed nami otwiera się widok na lodowiec. Najpierw delikatnie, jakby nieśmiało, między skałami, a po chwili już pełną piękną bielą przypomina, dlaczego Timelsjo jest jednym z najbardziej spektakularnych przełęczy w całych Alpach. Powietrze nagle robi się chłodniejsze, wiatr ostrzejszy, a krajobraz wręcz kosmiczny. Dół zostaje gdzieś tam daleko za nami, a my jedziemy jak po dachu Europy. Po jednej stronie nagie, potężne skały, a po drugiej ogromne pole lodu, które wygląda jakby góry dostały własną klimatyzację na stałe. Tutaj każdy motocyklista zwalnia. Nie dlatego, że musi, tylko dlatego, że szkoda przegapić choćby sekundę tego widoku. I za chwilę, jak staniemy na wahadłówce wraz z innymi kolegami z Polski, nawet nie mieliśmy poczucia straconego czasu. Wręcz odwrotnie. Cieszyliśmy się. To ten moment, kiedy nie jedziesz dla drogi. Jedziesz dla tego uczucia, które pojawia się tylko w Alpach. Mieszaniny pokory, zachwytu i totalnego wow.
Mi też. Pięknie, pięknie panowie. Pomachać łapką. Pomachać łapką. Pomachaj. No. Kurde, ale wypas. Nie, niesamowite. Ja nie wierzę, że takie rzeczy są tutaj. Nie wierzę, że takie rzeczy są. Ale wiecie, że mi jest tak trochę słabo, tak mi się, jak jest przeciążenie takie pod górę, nie, to mi się tak chce... No ja już nagrywam. Ładnie. O. Jedziemy. Wbijamy się w te ostatnie agrawki przed Passo del Rombo. No i po prostu magia. Serpentyny układają się jak z alpejskiej pocztówki, a po lewej lodowiec błyszczy, jakby robił nam pokaz specjalny. Uśmiech sam nie schodzi z twarzy, bo to jest dokładnie ten moment, dla którego jeździ się motocyklem. Żadna jazda w samochodzie, kamperze nie odda tego, co czuje się na motocyklu. Pełna koncentracja, piękne zakręty, potężne góry dookoła. To jest po prostu raj dla jednośladów. I nawet nie próbuję tego ukrywać, że jestem totalnie zakochany w tej drodze. Tymczasem dojeżdżamy do Passo del Rombo, jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w całych Alpach. Szczyt Diemelsjoch to nie tylko przełęcz, to taki alpejski salon z widokiem na pół Europy. Zatrzymujesz motocykl, zdejmujesz kask i nagle wszystko zwalnia. Cisza przerywana tylko wiatrem i odległym powrotem silników, które wspinają się z dołu. Po lewej stronie modernistyczne muzeum wykute w skale. Wygląda jak baza na Marsie, tylko z lepszym widokiem. Po prawej trasy widokowe, które pokazują lodowiec i doliny w taki sposób, że człowiek zaczyna się zastanawiać, czy kamera w ogóle odda to, co widzi oko. Od razu mówię, że nie. Żaden film tego nie odda. To jest ten moment w podróży, kiedy nie myślisz o drodze, czasie ani pogodzie. Tu po prostu jesteś, na granicy Włoch i Austrii, na dachu Alp, dokładnie tam, gdzie każdy motocyklista chce trafić choć raz w życiu. Muszę jeszcze dalej przed, bo nie lubię tego. Ale powiem ci, kurwa, Wiedziałem, że coś się stało, nie? Ale tak to na kurwa tej to są, szykujcie portfele. One way, tak, one.
To jest Muzeum Motoryzacji w Austrii. Tej, to jest 2175 metrów. Kuba, ale mamy... Chyba tak. Słuchajcie, no jest kurwa 18, nie? To mamy jeszcze jedno takie pasto do przejechania kurwa w górach, więc... Do następnego punktu jest godzina 15, a to jest taki sam odcinek jak następny punkt. No to będą 2,5 godziny samej jazdy, nie? I to są tylko góry. I to są tylko góry, nie? Jak widzieliście, Muzeum Motoryzacji w Timesjoch sobie odpuściliśmy, bo już po prostu mieliśmy mało czasu. Przed samymi bramkami, gdzie się przejeżdża przez Timesjoch, Marcin miał problem, że powiem, oponować motocykl w zakręcie. Coś tam mu się troszeczkę koło ślizgnęło. Ta ciężarówka, która wyjeżdża za zakrętu, jak widzieliście, troszeczkę go coś tam przestraszyła, bo tak dosyć agresywnie wyjechała. I do końca nie widział, jak ten zakręt tam się zachowuje. No ale ostatecznie na szczęście opanował i wyszedł cało. No wyglądało tak przez chwilę, serducho miałem gardę, ale dało radę. Więc takie rzeczy też zdarzają się najlepszym, jak to mówią. No my tymczasem, jak przejechaliśmy przez bramki, no to taka uwaga, troszeczkę tutaj to kosztuje ta zabawa, bo przejazd w jedną stronę, tak jak my, to jest 18 euro, czyli nas tam skasowało około 80 zł, w zależności jaki jest kurs, tam plus minus 2 zł, no ale 8 dych taki przejazd w jedną stronę, w dwie strony to już macie 160 zł. Zjeżdżając z Timesjoch w stronę Austrii czujesz, że tak naprawdę tutaj zaczyna się zabawa. Są bardzo fajne winkle, szerokie serpentyny, można sobie naprawdę tutaj pozwolić na dużo. Natomiast jedna rzecz, musicie uważać, bo po drodze są normalnie patrole policyjne i normalnie suszarki, co też za chwilę zobaczycie. Na szczęście tutaj motocykliści się ostrzegają o tym, także to też musicie mieć na uwadze. No i na tym dojedziemy do chaty już. No, tutaj wymyśliliśmy sobie taką zabawę. Pasek strachu, chicken stripe. Tutaj mamy no i kiedy. Tutaj mam coś takiego. Coś takiego. Killera, ten to 2 zakręty będzie miał po temacie. Ale zobacz to. A tu jest zamknięta. Nie wiem, czy kiedykolwiek miałem tak domkniętą Tak, chyba jeszcze nie miałeś. że kurwa nic nie ma No. praktycznie, nie? No przez Angelę wszystko. Przez Angelę. Dobrze. Także trochę śmiechu. Ale mamy już dzisiaj wymieszane w tyłkach grubo. A jeszcze jakieś 160 po winkielkach, więc... No, 52 do pierwszego punktu i później 600 basakiem. Trzeba jechać, nie ma co. Ale ostatnio tankowanie dzisiaj chyba. Po austriackiej ziemi. I najtańsze paliwo. Gdyby ktoś pytał. Jak macie Szwajcarię, Włochy, Austrię,
No to najtaniej by szło w Austrii w tym momencie. Później we Włoszech, a w Szwajcarii po prostu masakra. Tam po 2 euro za litr. Dobra. Po austriackiej stronie Dimension droga prowadzi takimi szerokimi łukami, jakby ktoś specjalnie narysował je pod motocykle. Każdy zakręt jest gładki, przewidywalny i satysfakcjonujący, że chce się cofnąć i zrobić go jeszcze raz. Widoki? No, powiedziałbym kompletnie inny świat niż po stronie włoskiej. Tu krajobraz otwiera się szeroko, zielone zbocza, długie doliny i góry, które wydają się bardziej miękkie, łagodniejsze, ale wciąż absolutnie majestetyczne. Silnik pracuje spokojniej, powietrze jest cieplejsze, a w głowie pojawia się to charakterystyczne uczucie: to był dobry dzień, naprawdę dobry. Zjazd z Dimension to idealne zakończenie przygody na jednych z najpiękniejszych przejęć Europy. Jakby góry same chciały powiedzieć: dzięki za odwiedziny, wpadnij znowu. I tak na tą Austrię wszyscy narzekają, że bardzo taki zasadniczy kraj, że takie wysokie mandaty i tak dalej, ale o jednej rzeczy muszę tutaj wspomnieć i się nie zgodzić, mianowicie przepisy dotyczące prędkości. Jak tak przejedziecie się tą Austrią i zobaczycie później też na filmie pod kątem znaków, to zauważcie, że oni nie mają przepychu tego znaków jak u nas w Polsce. Przejedziecie 100 metrów i macie 50 okrąglutkich metalowych znaczków. Tutaj te znaki są dosyć wyważone, dosyć dobrze rozłożone. Tam, gdzie muszą być, to one po prostu stoją. Jedno, co mi zwróciło uwagę, no to ograniczenie prędkości na terenie, że tak powiem, niezabudowanym. No tutaj mają 100 na godzinę i te 100 na godzinę, powiem Wam, że w zupełności wystarczy na te wszystkie winkle. Rzadko kiedy się tak naprawdę chce przekraczać tą prędkość, to w zupełności wystarczy, także pod tym kątem ja Austrię naprawdę polubiłem, bo nie spodziewałem się, że będzie tak fajnie, a jak jest ograniczenie do 60 czy 50, nie ma jakichś tam 30 po drodze, chyba że w miastach, no to mówię, no to rzeczywiście jest celowo zrobione, no bo jest jakieś tam niebezpieczeństwo i warto zwolnić i ściągnąć tą manetkę gazu w dół. Także tak pod kątem Austrii, jeżeli chodzi o moją opinię, pod kątem warunków dotyczących dozwolonej prędkości na drodze. A teraz coś, co lubię w Austrii najbardziej. Te wszystkie lokalne, boczne trasy, o których nikt nie mówi, a które naprawdę potrafią dać więcej frajdy niż jedna słynna przełęcz. Po Timelsjoch wjeżdżamy w zupełnie inny świat, cichy, spokojny, prawie bez ruchu. Samochody, można powiedzieć, że nie istnieją. Inni motocykliści, mam dwóch, trzech na krzyż. Tylko my,
asfalt i natura. Drogi wiją się przez niewielkie gospodarstwa, pastwiska i małe malownicze osady, jakby ktoś pokładał to wszystko w idealną pocztówkę. A zakręty? No powiem tak, nie jeden słynny podjazd we Włoszech czy Austrii mógłby się zawstydzić. Tu każdy winkiel jest jak prezent. Zaskakuje, bawi, aż prosi się, żeby go pokonać jeszcze raz. To są właśnie te trasy, dla których chce się wracać w Alpy. Bez tłumu, bez pośpiechu, czysta przyjemność jazdy i obcowanie z krajobrazami, których nie da się uchwycić na zdjęciu. Tu naprawdę człowiek czuje, że żyje. No jak widzicie, ta droga lokalna jest po prostu fenomenalna. Agrawka za agrawką. Piękne widoki. Płynie się po prostu jak po tafli jeziora. No wygląda to naprawdę super. Jak będziecie mieli okazję być w Austrii, to przelećcie się tutaj tą drogą, bo naprawdę warto. Co? Prosta droga do domu. Ile? 4 dychy. Co? 4 dychy. 4 dychy do chaty? No. Pięknie. Z tą rejestracją na tą fuksę mieliśmy. Tam się zatrzymaliśmy, ja mówię, tutaj zobacz. Jaka tu cisza, nie? Fajne. No patrz, ma takiego dużego tego pytana, że zapiąć się może. Się ciągnie. Ale schowaj go do środka przedtem. Kuba. Co mówi? Nie słyszę. Wywalę na zewnątrz, bo jak wrócę na Luboń, to musi być opalony. Ja nie słyszałem. Bo mi wywalę na zewnątrz, bo jak wrócę na Luboń, to musi być opalony. Ja jebie. Co za ludzie. Tego dnia zrobiliśmy ponad 350 km, z czego 3/4 po górach.
No już mieliśmy trochę w tyłkach wymieszane, nie ukrywam. Byliśmy naprawdę zmęczeni, byliśmy zmuszeni do postoju takiego awaryjnego dosłownie tam 20 km przed noclegiem, bo po prostu już opadaliśmy z sił. Mówię, no robimy pauzę, bo za chwilę coś wywiniemy, a po drodze zobaczcie, co nam się przydarzyło jeszcze na Duty Free. No i kurwa. No. Zielono to są autostrady zaznaczone, nie? Tak. No, a tu za chwilę ci pokażą, że tu kurwa jest coś narysowane, że trzeba płacić. Znaczy, my jeździliśmy po Szwajcarii bez problemu, w tym Fertlu, bo też czytałem, nie? No, I tutaj wszystkie drogi są za free, nie? Winiety tylko potrzebujesz na drogi ekspresowe i autostrady i one są zaznaczone na czerwono. no tak jak tu, nie? No, Tylko czemu to jest wtedy kurwa, akurat przy tym rogu, gdzie będziemy wjeżdżać, jest kurwa ten, chyba że to taki że tam trzeba wykupić już jak wiesz, że w Szwajcarii się zamierzasz jeździć po autostradę. A tak to my wczoraj jeździliśmy i plus, nie? Więc... Szerokości panowie. No, również. Gdzie lecicie w ogóle? Jeszcze raz? Gdzie lecicie w ogóle? Już jedziemy spać, bo tam na górze mamy My domek. też mamy 30 km do spania. No. Ale ogólnie gdzieś tam jutro? Jeszcze raz? Na jutro gdzie lecicie? Szwajcaria. Tak? O. Szerokości. Szerokości. Także na koniec dnia udało nam się spotkać motocyklistów z Polski przy punkcie Duty Free, gdzie paliwo w godzinach, w których my już tam byliśmy po 19:30 kosztowało euro 26, a jak się okazało kolejnego dnia po stronie szwajcarskiej na Duty Free było po złoty 14 w ciągu dnia, więc jakieś 5 zł 30 groszy, więc nie do końca to, co mamy w Polsce na tamten czas, to było 6,70 około, a tutaj po około 5,30 mieliśmy benzynę, więc jak widać w Europie potrafi być taniej niż u nas w Polsce. Na koniec tutaj polatamy sobie chwilę dronem w okolicach naszej miejscówki, bo naprawdę widoki są przednie, także ten odcinek już na dzisiaj kończę. Żegnam się z Wami, subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnego. Do zobaczenia, cześć!